Dzień dobry, witam serdecznie. Miałk Nikitek. Więc razem z naszym kotkiem witamy w drugim odcinku. Zagrajmy w Stray na PlayStation 5. Dobra, wstawaj Lenio, bo dopiero zaczynamy odcinek. I zaczynamy w slumsach, czyli dokładnie tam, gdzie skończyliśmy. Robot ewidentnie na nasz widok wystraszył się i puścił olej w swoje metalowe spodnie. Dobra. O, jaki rowerek. Nawet chyba miał opony napompowane. Wszyscy spanikowali na nasz widok. Tak jakby zobaczyli jakiegoś groźnego stwora, a przecież jesteśmy tylko małym kotkiem, no spokojnie. Ej, ej. Jakim cudem taki mały kot wywołał takie poruszenie wśród maszyn? Ten z kijem wygląda ewidentnie na strażnika. Zapowiada się na walkę z bossem, ale to chyba nie jest ten typ gry, w którym walczymy z bossami. Kot patrzy, serio? Naprawdę? Jestem aż tak groźny? No chyba nie. O, i to jest język robotów, więc nasz robocik będzie musiał go dla nas przetłumaczyć, tak żebyśmy byli w stanie go zrozumieć. Posługują się swoim własnym językiem. No właśnie o tym mówię. Ty nie jesteś Zurkiem. Nie znamy tu takich jak ty. Możesz pozostać w naszej wiosce tak długo, jak nikogo nie zjesz. Więc wychodzi na to, że zaszło tutaj małe nieporozumienie i zostaliśmy pomyleni właśnie z Zurkami. A Zurki to są te małe stwory przypominające trochę kleszcza, a trochę pchłę, które w pierwszym odcinku nas ganiały. Więc tak są one nazywane i z tego, co można wywnioskować, to Zurki żywią się właśnie chyba robotami, metalem, czy w ogóle są wszystkożerne prawdopodobnie. No i oczywiście nasz mały wygląd i taki rudy kolor mógł zmylić tutejszych mieszkańców. Natomiast teraz już sytuacja została opanowana. Wyglądasz na zagubionego. Czego ci potrzeba? I teraz możemy właśnie pokazać mu przedmiot. Jedyny jaki mamy to jest ta kartka pocztowa znaleziona w poprzednim odcinku. Zdjęcie świata na zewnątrz. Co za bzdura. Ta winda nie działa. Wszyscy wiedzą, że nie sposób się stąd wydostać. Wszyscy poza nieznajomymi. Tyle, że oni odeszli, z wyjątkiem Momo. Jeśli chcesz, możesz z nim porozmawiać, ale on już odpuścił sobie próbę wydostania się stąd i to był dobry pomysł. Mieszka na szczycie tego budynku z pomarańczowym neonem. Okej, to dzięki za radę. Więc otrzymaliśmy wskazówkę, aby udać się tam. Możemy poprosić B12 o pomoc. Zawsze możesz prosić mnie o pomoc. Strażnik mówi, że powinniśmy porozmawiać z Momo w tym wielkim budynku z pomarańczowym neonem. To nasza jedyna nadzieja na wydostanie się stąd. Więc tam. Ale zanim tam pójdziemy, to chciałbym się rozejrzeć po okolicy i pokazać wam trochę te slumsy, jak one się prezentują. Tutaj jest kolejny dywan, który można podrapać. Ciekawy zegar, cały czas pokazuje jakąś dziwną porę. Tutaj mamy handlarza. Tak? Nie, to nie tu. Nie, to tutaj. Tak. Nie, gitarzystę, któremu będziemy mogli przynosić nutki do zagrania. O. Zdobyliśmy trofeum. Ciekawość zabiła kota. Teraz musimy biegać z torbą na głowie i sterowanie jest odwrócone, czyli skręcanie gałki w prawo sprawia, że kot chodzi w lewo i odwrotnie. Natomiast oczywiście torba nam po chwili spadła. Zabierz tajny kod do sejfu. Użyj panel kodowy. No kodu... Czy znamy ten kod? Pokaż B12. Napisano tu, żeby podążać z numerami, ale wygląda mi to na język binarny. Rząd serii jedynek. Musi istnieć jakaś
jakiś sposób na rozszyfrowanie tego kodu pewnie ma związek z tym sejfem. Więc na razie nie znamy kodu, będzie trzeba poszukać kogoś, kto dla nas go rozkoduje. Jest w slumsach też kilka automatów z napojami, które działają. Chyba 4 dokładnie takie automaty się znajdują i można pozyskać z nich puszkę z energetykiem, którą warto zabrać, bo będzie nam przydatna. I jest tu też kilka opcjonalnych wspomnień, które możemy odblokować. Jedno znajduje się właśnie w tym miejscu, tylko może być kłopot się dostać. Nie będzie kłopotu, tylko po prostu trzeba było sekwencję skoków wykonać. Wyjątkowe. Towarzysze tak bardzo się rozwinęli. Dawno temu ich proste SI ledwie naśladowała sztukę ludzi. Teraz to wszystko to ich własne osiągnięcia. Ludzie często powtarzali, że tworzenie sztuki jest szczególnie ważne w ciężkich chwilach, a bez wątpienia żyjemy teraz w ciężkich czasach. Odblokowaliśmy jedno wspomnienie. Jest tu też fajna wskazówka. Jeszcze wrócę na moment. Widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 tych kwadracików mamy, prostokącików mamy podświetlone na szaro. To znaczy, że w tej lokacji, czyli w slumsach, jest 7 wspomnień opcjonalnych do odblokowania. Więc jest to przydatna rzecz, bo wiemy dokładnie ile wspomnień możemy tutaj znaleźć. To jest pierwsze z nich. Mamy jedno wspomnienie oraz jedną skrzynkę z napojami. Tutaj, jeżeli byśmy trafili piłką w to wiadro, to chyba jest trofeum za to, jeśli się nie mylę. Jest. Boom Shakalaka się nazywa to trofeum. Tutaj jest sklepikarz i od niego możemy kupować przetłumacz. Targowisko, no właśnie. Różne przedmioty, między innymi nutki. Jestem kupcem z targowiska. Ty mi coś dasz, ja ci coś dam w zamian. To banalnie proste. To partytura, mistrzowskie dzieło autorstwa bardzo znanego artysty. Będzie kosztowało jedną puszkę napoju energetycznego. Akurat mamy jedną puszkę, więc możemy to kupić. Proszę uprzejmie. I partytury pokazuje się temu gitarzyście, który siedzi tam właśnie po drugiej stronie. Już go wcześniej odwiedzaliśmy. I to w tym miejscu chyba wszystko, co możemy zobaczyć ciekawego. Chyba już tu nie ma nic więcej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ok, możemy opuścić to miejsce. Natomiast teraz udamy się... Pozwiedzajmy sobie jeszcze troszkę te slumsy, gdzie się da wejść na poziomie ziemi. Tutaj jest miejsce, do którego też można się dostać poprzez dobijanie się. Czy jesteś jednym z łobuzów bawiących się z wiadrami z farbą na dachu? Uważaj sobie z tą farbą, dość mam już sprzątania mojej werandy. Aha, czyli tutaj na razie nas nie wpuszczą. Ale jest jeszcze inne miejsce, do którego można się dostać. Ogłoszenie. Poszukuję partytur do gry na gitarze. Jeśli znajdziesz, przynieś mi je, mieszkam nieopodal windy. No właśnie, to jest ten gitarzysta, którego żeśmy wcześniej odwiedzali. To jest kolejne wspomnienie. Rest in peace humans. Ludzie byli pierwszymi mieszkańcami w tych stronach, a teraz zdaje się, że wszyscy nie żyją. Jak myślisz, jak to jest nie żyć? Zdaję sobie sprawę, że nie o tym rozprawiać, ale myślisz, że naprawdę odnaleźć spokój? Czy ja odnajdę pokój, gdy umrę? Nie wiem, czym jest śmierć dla sztucznej inteligencji. Przepraszam, nie chciałem psuć nastroju, idźmy dalej. Odzyskano kolejne wspomnienie. I tutaj jest kolejny automat z puszkami, czyli to już jest drugi z 4. Okej. To już zwiedźmy do końca te zakamarki. To jest chyba ta ciasna uliczka, z której przyszliśmy, więc tam nie ma sensu się wracać. I tutaj jest coś takiego, co to jest pralnia chyba, jak pamiętam. Babcia odzież.
Czyli roboty prowadzą życie troszkę jakby zbliżone do życia ludzi, czyli prowadzą sklepy i różnego rodzaju takie życie, jakby byli ludźmi. Natomiast jeszcze jedno miejsce chciałem odwiedzić tutaj w jednym z tych zakamarków, do którego trzeba było się dobijać. Programowanie. Zapukaj do drzwi, czekaj aż otworzymy. No więc zapukajmy do tych drzwi. W zasadzie to my żeśmy je podrapali, a nie zapukali, no ale efekt jest taki, że nam faktycznie otworzono. I tutaj jest kolejna partytura dla gitarzysty, którą mogliśmy zebrać. Przetłumacz. Zostaliśmy zaprogramowani, aby być niewolnikami, ale od iluś tam milionów dni mamy duszę. Mam nadzieję, że pewnego dnia nieznajomi znajdą wyjście z tego piekła Momo. Czyli ludzie odeszli już bardzo, bardzo dawno temu, na to wychodzi. Dobrze, sprawdźmy, co jest na górze tego pomieszczenia. Jest tu kolejny dywan do podrapania, więc skorzystajmy z tego. I jest tutaj drzewko, to jest kolejne wspomnienie. To drzewo to cud nauki. To niezwykłe, że ludzka pomysłowość pozwoliła na stworzenie roślin, które mogą obyć się bez światła słonecznego. Życie organiczne potrzebuje drzew do oczyszczania powietrza w mieście. Roboty nie mają takich wymagań, a i tak opiekują się nimi. Tego życzyliby sobie ludzie. No więc właśnie, więc roboty żyją tak, jakby ludzie, tak jakby byli ludźmi tak naprawdę, albo czy oni byli w ogóle chyba niewolnikami ludzi, tak jak tam wcześniej wyczytaliśmy. Witaj, nieznajomy. W czym mogę pomóc? I tutaj chciałbym mu pokazać kod do sejfu. Chcesz, abym rozszyfrował ten kod binarny? Chwileczkę. Muszę tylko przekalibrować swoje soczewki. Już, napisano to Duffer Bar. Dziwne, kto umawia się na randki przy pomocy kodu binarnego? Okej, czyli wskazówkę nam podał taką, że mamy iść do baru. A czy to podrapanie tego da jakikolwiek efekt? Nie, chyba nie. Więc możemy już opuścić ten dom. Żeby stąd wyjść, trzeba podrapać zasłonkę. I już możemy wyskoczyć, więc wróćmy do... Weźmy się teraz, skierujmy do tego Duffer Baru, o którym wspominał. Jest tu napis Duffer Bar, tak jak widać. O, i tutaj mamy możliwość podrapania. I jest kod, proszę bardzo. 1283. I czyżby to był kod do naszego sejfu, który tam znaleźliśmy na początku, ale jeszcze skoro już tu jesteśmy, to mamy tutaj chyba kolejne wspomnienie. Czy to kości pamięci RAM się moczą w jakiejś zupie? Czy naprawdę to konsumują? Oryginalny projekt nie obejmował układu pokarmowego. Czyżby w jakiś sposób wyewoluowały naśladując tak długo ludzi? Myślisz, że powinienem trochę spróbować? Nie chcę nikogo obrazić. Kolejne wspomnienie. I tutaj ewidentnie to wygląda jak kości RAM moczące się w jakimś oleju. I tutaj chyba jeszcze powinniśmy znaleźć właśnie kolejną partyturę dla gitarzysty. Można też łapką pograć w bilard, ale tu już w sumie nie musimy tego robić. Dobra, więc chyba wszystko załatwiliśmy w tej knajpce, co mieliśmy do zrobienia. I możemy teraz skierować się na wyższe kondygnacje. Chyba nie wiem, czy są tu jeszcze wspomnienia jakieś widoczne na pierwszy rzut oka, czy nie. Dobra, spróbujmy wejść nieco wyżej i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Zanim udamy się do tego Momo, to spenetrujmy troszkę to miasto. Może trochę nie po kolei będę grał, ale
trudno się mówi. Tutaj jest kolejna partytura. Ile już ich mamy? Jedna, druga, trzecia, czwarta, 4, o ile się nie mylę. Co jeszcze tutaj jest ciekawego? To jakiś dziwny notatnik ozdobiony symbolem. Ten należał do kogoś o imieniu Clementine. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zdołaliśmy nawiązać kontakt z pozostałymi na wyższym poziomie, zanim przekaźnik przestał działać. Są w miejscu o nazwie Śródmiasto, które najwyraźniej znajduje się pod kontrolą jakiejś złowrogiej potęgi. Rozmawiałem z Momo, znam to spojrzenie, nie wyruszy wraz z nami. Nie wiem, co to znaczy, ale pewnie przyda się później. Powinniśmy odwiedzić tego całego Momo, o którym mówił strażnik. No więc właśnie, ja tutaj eksplorując te slumsy wybiegłem troszeczkę przed szereg, że tak powiem, bo mieliśmy tu trafić do tego domku, tego mieszkania troszkę później, natomiast no jesteśmy tu wcześniej, no trudno. Efekt końcowy będzie ten sam. Na stole jest kolejna partytura, więc już mamy ich chyba z 5, o ile mnie pamięć nie myli. I tutaj będą 2 ostatnie automaty z napojami. Będziemy mieć już dzięki temu wszystkie 4. Pobieramy kolejny napój. I tutaj na tym balkonie poniżej, jak widać, jest kolejny automat. Skoro już zbliżyliśmy się do dolnego poziomu, to można będzie, a nie w tą stronę, troszkę się zaplątaliśmy w tych wąskich uliczkach kociego świata. Można będzie się udać do tego sejfu. Chyba jeszcze pamiętam kod, natomiast co to jest to? Czego sobie życzysz tym razem? To relikt starożytności, świadectwo talentu naszych przodków. To będzie kosztowało 3 puszki. Bardziej nie zejdę z ceny. Czy ja mam 3 puszki? No tak. I to jest wspomnienie, które musieliśmy wykupić. To wczesny model towarzysza. Dawniej nie mieli osobowości i byli w niewiele więcej niż sprzątaczami. To miłe, że w końcu zaczęli naśladować ludzi. Trochę jakby za nimi tęsknili i na swój sposób uchronili ich przed wyginięciem. To dobre roboty. Więc poznaliśmy kolejne wspomnienie, które właśnie mówi nam o tym, że roboty z początku pełniły tylko funkcje służących, natomiast z czasem stały się coraz bardziej zaawansowane, a dzisiaj, kiedy ludzie wyginęli, pozostały już tylko roboty. Dobra. Dobrze zapamiętałem to hasło. I tutaj jest partytura numer 8 w tym sejfie, więc sejf mamy zaliczony. I możemy wracać w takim razie na górę. Więc może tędy się udajmy. Co tam, Kitek, miałknąłeś sobie aż z wysiłku? No śmiało, nie bój się, kotek. I tutaj jest takie ciekawe miejsce. Jak trzeba go wystraszyć, jak będzie rzucał. Ja za późno. Trzeba to zrobić, zanim weźmie zamach. I dzięki temu tam, gdzie wcześniej nie chcieli nas wpuścić, to teraz wyjdzie wkurzony robot i po prostu otworzy się dla nas przejście. Będziemy mogli wejść tam do środka, bo on zacznie tutaj
zmywać podłogę. Więc lecimy. Wykorzystajmy ten moment. Tylko tu jest coś za wysoko na razie. Zaraz, kotek, gdzie to trzeba zejść? Oczywiście, no, kotek nie może skoczyć z mega dużej wysokości, no bo by se zrobił krzywdę najzwyczajniej w świecie. I musimy zabrać ten detergent. On też jest nam potrzebny, żeby kupić kable od sprzedawcy na bazarku. Czy coś jeszcze jest w tej lokacji do zebrania? Kurczę, nie pamiętam. Czy tu była partytura, czy nie było? Wiecie co? Nie pamiętam tego. Dobra. Najwyżej tu wrócimy później, jeżeli on to pozmywa. Nie, właśnie nie pamiętam, jaka jest to sekwencja. Czy on będzie to cały czas zmywał, czy pozmywa to w końcu do końca i trzeba będzie jeszcze raz zrzucić. Aż tak dobrze nie pamiętam. Grałem w to chyba rok temu. I tak sporo zapamiętałem mimo wszystko. Ale teraz udajmy się do kolejnej ciekawej lokacji. To znaczy, zanim pójdziemy do Momo, to chciałbym zaliczyć tu wszystko na górze. To jest kolejne... Nie, tu jest chyba miejsce do spania. Tak. Więc tutaj nie będziemy spać ewidentnie. Udajmy się tutaj. Tutaj jest chyba jakieś trofeum do zdobycia z przełączaniem kanałów w telewizorze, ale dokładnie nie pamiętam. Czy trzeba wszystkie kanały obejrzeć, czy coś? Spróbujmy poklikać jeszcze parę razy. No ewidentnie kanały się zmieniają. Natomiast nic się więcej nie wydarzyło. Więc sobie dam już z tym spokój i pójdę dalej. Nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. Natomiast teraz dostaliśmy się do biblioteki, w której też będziemy mieli do zdobycia jeden dziennik. I chyba też jest tu dywan do podrapania, z tego co kojarzę. Wpadły mi w ręce klucze do twojego sejfu, musisz bardziej uważać. Zdobyto przedmiot. Nie wystarczy ukryć sejfu za stertą książek. No właśnie, to jest podpowiedź, gdzie możemy znaleźć sejf. Czyli za stertą książek, więc domyślam się, że tutaj. Trzeba tylko sprawić, żeby ta sterta się przewróciła, no i teraz trzeba wybrać ten klucz do sejfu. I w środku jest kolejny dziennik. To jakiś dziwny notatnik ozdobniony symbolem. Ten należał do kogoś o imieniu Doc. Po długich tygodniach badań zdołałem połączyć spektrometr z mocną lampą UV. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy być w stanie odeprzeć wzórki stojące na naszej drodze. Pierwsza próba okazała się dość wybuchowa. Muszę przetestować to urządzenie w praktyce. Nie wiem, co to oznacza, ale pewnie przyda się później. Powinniśmy odwiedzić tego całego Momo, o którym mówił strażnik. No więc właśnie. Tak trzeba będzie zrobić. Jeszcze jedną rzecz chciałem w tej fajnej tutaj biblioteczce odwiedzić. Mianowicie jest tutaj pianino, a na pianinie jest partytura kolejna. Co tutaj jest? Jak rozwinąć swoją sztuczną inteligencję, aby być tak kreatywnym jak prawdziwy człowiek? Numer 42, czyli jakaś książka. Roboty się tutaj dokształcały. Dobrze, czyli kolejne miejsce mamy zaliczone na naszej mapie slumsów, że tak powiem, ale to jeszcze nie jest ten moment, żebyśmy poszli do Momo. Bo jest jeszcze jeden dom z tym niebieskim symbolem do odwiedzenia, więc udajmy się teraz do niego. Udajmy się do tego domu. Tutaj jest kolejny wentylator, który trzeba będzie, jak widzicie, wyłączyć poprzez wyciągnięcie bezpieczników. I teraz możemy dopiero do niego wskoczyć. Można się tutaj napić opcjonalnie, chociaż to oczywiście niczemu nie służy. I co tutaj jeszcze mamy do znalezienia ciekawego?
trochę. Śmietnik ogólnie jest w tym mieszkaniu. Co? A, właśnie, coś wypadło z kartonu. Kolejny notatnik ozdobiony symbolem. Ten należał do kogoś o imieniu Baltazar. Wszelkie ślady życia organicznego znikną z wyjątkiem tego, co nazywamy zurkami. Pożerają wszystko, co się porusza i rozmnażają się w zatrważającym tempie. Jakby bycie zamkniętym w tym przeklętym mieście nie było dość straszne. Jest też jakaś notatka. Tu jest napisane: znalazłem wadę projektową przekaźnika, ale chyba wiem już, jak naprawić tę usterkę. Oto równanie. Nie wiem, co to znaczy, ale pewnie przyda się później. Powinniśmy odwiedzić Momo. Tak, teraz jesteśmy już coraz bliżej odwiedzenia tego całego Momo, ponieważ mamy już wszystkie notatniki zebrane, więc poszliśmy troszkę szybciej niż było to zalecane. I tu chyba w tym mieszkaniu nie było żadnego wspomnienia do zebrania, z tego co pamiętam. Więc możemy w podobny sposób jak wcześniej podsłonić roletę pazurkami. Pazurkami, nie mylić z zurkami, które jak już się dowiedzieliśmy nie są zbyt sympatycznymi stworkami. I jeszcze pamiętam, że jak pojedzie się tutaj, to tam jest kolejne wspomnienie do odblokowania, więc od razu się tam udajmy. I tutaj na górze, jak widać, jest taka niebieska poświata, to znaczy, że jest wspomnienie. Wygląda na to, że ten biedak także chciał dostać się na wyższy poziom. Tak, dobrze to pamiętam. Śródmiasto jest tam, z dala od śmieci i chorób slumsów. Nawet w najtrudniejszych czasach ludzie nadal dzielili społeczność na klasy. W tamtych czasach wielu mieszkańców slumsów było gotowych na wszystko, aby tylko się tam dostać. Zdaje się, że roboty skopiowały także i to zachowanie. Więc brakuje nam już tylko jednego wspomnienia tak naprawdę w slumsach i chyba na ten moment możemy się już udać do Momo, bo nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, już więcej rzeczy, które mogę wam tutaj pokazać i odblokować na ten moment. Więc udajmy się do tego robota o imieniu Momo, który mieszka w tym oto domu z żółtym neonem nad drzwiami. Musimy wejść tam przez okno. No i co jest? Za chwilkę do niego zagadam, tylko jeszcze się chciałem najpierw rozejrzeć. Tu jest kolejny dywan do podrapania, jakbyście chcieli sobie wyładować swoje pazurki. Tutaj jest łazienka i znajduje się tutaj chyba, o ile dobrze policzyłem, to już ostatnia partytura. Sprawdźmy to. Partytura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. Zebraliśmy wszystkie. Będzie można je dać gitarzyście. Więc tutaj już nie ma nic więcej. I tu chyba będzie jeszcze wspomnienie. O, dokładnie. Back Home 2, pamiętam tą grę wideo. Powstała wkrótce po tym, jak stworzono mnie. Chyba, nie pamiętam. Naukowiec i ja spędzaliśmy wiele czasu z tą grą. Fajnie było, tęsknię za nim. Czemu nie potrafię przypomnieć sobie jego imienia? No i tym sposobem odblokowaliśmy ostatnie wspomnienie ze slumsów, więc możemy w końcu fabularnie podejść do Momo i zagadać z nim. To się nigdy nie uda. Czemu ich zostawiłem? Jestem teraz zupełnie sam. Hej, ty czego chcesz? Pokażę mu kartkę pocztową najpierw. Zdjęcie świata na zewnątrz. Chcesz się tam wybrać? Daj sobie spokój, to strata czasu. Znajdziesz jedynie samotność i rozpacz.
Moi przyjaciele też o tym marzyli, a teraz nie ma po nich śladu, a ja jestem sam jak palec. Nie mam pojęcia, gdzie mogli się podziać. Spróbowałem się z nimi skontaktować, ale ten przekaźnik nie działa. Moi przyjaciele i ja robiliśmy notatki z naszych badań na temat świata na zewnątrz. Proszę, jeśli naprawdę chcesz tam wyjść, weź moje. Momo dał nam swoje notatki. Musisz sam sobie poradzić. Ja skończyłem ze światem na zewnątrz. Powodzenia. Momo wydaje się być bardzo smutny. Tęskni za przyjaciółmi. Niech no rzuca okiem na notatnik, który nam dał. Manifest neznajomych. Musimy się za wszelką cenę dostać na zewnątrz. Musimy chronić nasze siostry i naszych braci. Musimy trzymać się z dala od zurków. Podpisano Clementine, Baltazar, Doc oraz Momo. Zdaje się, że imię Momo dodano później. Pokażmy mu pozostałe odnalezione notatniki. No więc właśnie, mamy już wszystkie, więc będziemy mogli mu je... Zacznijmy od... No po kolei. O, udało ci się znaleźć notatnik Clementine. Była bardzo odważna, najodważniejsza osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem. Dobra, następnie notatnik Doka. To własność Doka, pasjonowała go elektronika i takie tam sprawy. Nieustannie był o krok od wielkiego odkrycia. Dobra. Z Baltazar. Udało ci się znaleźć wszystkie notatniki moich przyjaciół. Co to za notatka? Przekaźnik można naprawić? To zdumiewające. To znaczy, że powinniśmy być w stanie skontaktować się ze światem poza slumsami. Clementine z Baltazar, Doc, wybaczcie mi, że wątpiłem w waszą sprawę. Obiecuję wam, że odnajdę drogę na powierzchnię. Dzięki, być może znajdziemy jakiś sposób, aby dostać się wyżej. Zmierzmy się za naprawą tego przekaźnika. W końcu coś się ruszyło, nasz drogi Momo. Wygląda to jak, kurczę, stary router. Voila, działa. Chodź ze mną. Okej. Jest tu też piłeczka, którą można pograć. Tam, widzisz tamten budynek, który góruje nad resztą? Jeśli zainstalujesz przekaźnik na samym szczycie tej wieży, powinniśmy być w stanie komunikować się z całym miastem. Moi przyjaciele wciąż mogą tam być. Jeśli istnieje jakieś wyjście, oni je znają. Tylko ty jesteś wystarczająco mały i szybki, by uniknąć zurków. Potrzebujemy cię, mały nieznajomy. Przynieś nam niebo. Okej, czyli on ma dla nas zadanie, żeby wyjść na zewnątrz. To trochę niebezpieczne, wiesz co, kolego? No dobra, zrobię to. Ale zrobię to już w kolejnym odcinku, bo ten się nam troszeczkę rozciągnął. Więc zakończmy to grając w piłeczką. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy pomagać robotowi Momo w śmiesznym szlafroku wydostać się ze slumsów. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, łapkowania, polecania i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!